Misja Miejsce Pamięci to zachowanie wszystkich pozostałości po niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady i ta skala jest ogromna. Odwiedzający, którzy przechodzą przez sale wystawowe, widzą prawie 80 000 butów. My ich mamy w sumie ponad 110 000, albo w całości, albo we fragmentach. Widzą około 1600 waliz, a my tych waliz mamy ponad 4000 i widzą wiele różnych przedmiotów. Muzeum posiada jedno z najnowocześniejszych laboratoriów konserwatorskich na świecie i ta potrzeba wynika właśnie z charakteru obiektów, którymi my się zajmujemy i które musimy konserwować. Wiele tych obiektów, które mamy, to są obiekty z początku XX wieku czy z przełomu wieku XIX i XX. Mówimy o papierze z tamtych czasów, który jest niezwykle zakwaszony i jego konserwacja jest wielkim wyzwaniem, ale czasami ludzie patrzą się na taki prosty z pozoru obiekt jak walizka. I wydaje się, że nie jest to nic trudnego, natomiast w jednej walizce możemy znaleźć połączenie kilku różnych materiałów, bo to może być skóra, może być tektura, drewno, metal w różnych połączeniach i to dla konserwatorów jest większym wyzwaniem. Jesteśmy w jednym z pomieszczeń pracowni konserwatorskiej. Jesteśmy akurat przy stanowisku, gdzie zajmujemy się konserwacją akurat walizek i też puszek po cyklonie. Mamy do czynienia z bardzo nietypowymi obiektami. Mamy do czynienia z obiektami, które dopiero teraz zaczyna się ich konserwacja. Bo każdy z nas, jeżeli myśli o konserwacji, to oczywiście konserwacja komuś się kojarzy z dziełami sztuki, tak? I więc z przedmiotami bardzo starymi. A tu mamy przedmioty tak naprawdę z codziennego użytku. Często nie udaje nam się odkrywać, identyfikować konkretną osobę, ale już sam fakt, że znajduje się na walizce, czy na walizce, czy jakimkolwiek innym obiekcie ślad człowieka, na przykład w przypadku okularów, bardzo często jest tak, że jest mnóstwo okularów takich samych, ale na przykład jedna para nagle zamiast śrubki ma szpilkę, drucik. Tak? Czyli gdzieś właściciel zgubił tą śrubkę i starał się jakoś jakiś zamiennik znaleźć. No i to już jest taki, no to nam mówi coś więcej, tak? To się jakieś drzwi otwierają i no dokładnie, już widzimy nie tyle przedmiot, ale też widzimy osobę za tym przedmiotem. Te osoby zniknęły i tak naprawdę chyba idea była taka i zamierzenie było takie, że o nich nikt ma nie pamiętać, tak? Więc jeżeli udaje nam się te osoby gdzieś tam z tego mroku przywrócić, chociaż jakiś kształt ich przez to, że właśnie to myślę, że to jest to, o co chodzi. Dla nas tak samo cenny jest ten budynek, w którym jesteśmy i ten budynek został poddany konserwacji i wiemy dokładnie, jak taki budynek jesteśmy w stanie zachować, ale tak samo cenna będzie dla nas szczoteczka do zębów przewieziona tutaj przez jedną ofiarę, a nie znamy tak naprawdę tych chemicznych przemian, które w tych kompozytach z początku XX wieku w tej chwili trwają i to są też nasze wielkie wyzwania konserwatorskie. Dział konserwacji to są 102 osoby na ten moment, czyli ogromna ilość różnych specjalistów różnych dziedzin. Pod opieką działu konserwacji znajduje się wszystko to, co zachowało się po byłym obozie Auschwitz-Birkenau, czyli zarówno teren, jak i budynki z całą istniejącą infrastrukturą, jak również muzealia i archiwalia. Muzealia to jest to, co możemy znaleźć w dziale zbiorów i oglądać na ekspozycji. Archiwalia to zasoby naszego archiwum. W pracy konserwatorom towarzyszy szereg różnych emocji. Na pewno jest to trudne miejsce dla konserwatora, ponieważ emocjonalnie
No musimy sobie jakoś radzić z obiektami, z tym, że one należały do ludzi, którzy bardzo często zginęli w tym miejscu i to jest szczególnie trudne. Ale również jeżeli chodzi o kwestie technologiczne, to te obiekty są bardzo wymagające. Bez autentyzmu nasza misja edukacyjna by nie istniała. Bez zachowania tych wszystkich obiektów, dokumentów, przedmiotów byłoby nam znacznie trudniej mówić o historii Auschwitz, znacznie trudniej upamiętniać los każdej z ofiar tego miejsca.